Nastał koniec maja. Już wysadzam kolejne arbuzy, bo jak do tej pory została tylko jedna sztuka posadzona, tak na próbę. Tu w tej okolicy, gdzie doniczka. Jest to bardzo maleńka sadzonka. Oto ostatni kolor irysów, który zakwitł. W sumie mam ich 10 różnych, przeróżnych. Lecz nie o irysach ten filmik przecież, że to jest sezon mój 6. arbuzowy. Jest to najgorszy sezon pod względem jakości sadzonek, gdyż nawet w pierwszym roku, czyli w roku 2020, to był pierwszy rok, kiedy sadziłam arbuzy, to wtedy już były jakieś takie jakby lepsze, mimo że były wyciągnięte na maksa. Więc tak naprawdę niemiarodajne jest to moje stwierdzenie, które przed chwilką powiedziałam, że mam najgorsze sadzonki. Ale dlaczego tak powiedziałam? Bo dużo wygląda ich tak. Dość spora ilość nie wykiełkowała. Była mszyca i jeszcze pewnie jakaś inna choroba, której nie nazwę. Przyczyn może być wiele. Dlaczego tak wyglądają sadzonki? Nie tylko w zasadzie choroby grzybowe, ale też te fizjologiczne. No i tak wygląda ta paleta, która nosi numerek A. A najładniejszą będzie ta z numerkiem, z literką C. Tam są pozostałe. No właśnie, tu mamy kolejną. Tam jeszcze powiedzmy, że jest niezła kondycja, ale to wszystko jest maleńkie. Tu natomiast dosiane 15, czyli 10 dni później niż te palety. 15 kwietnia muszę dodać. To ogórki są już w lepszej kondycji. Też w niedogodnych warunkach kiełkowały. Melony również wyglądają bardziej przyzwoicie niż te bidy umęczone arbuzowe. I teraz tak, czym się kierować? Ponieważ gęste bardzo nasadzenie, 3 rzędy. Łącznie na odcinku bez agrotkaniny mają wejść 43 sadzonki. Dlatego na pewno w tamtym rzędzie, blisko ogrodzenia, idą sadzonki o niewielkich rozmiarach owoców, które się pojawią. Arbuziki o niewielkich rozmiarach, tak jak na przykład odmiana Otome albo odmiana Tigry Mini. Jak widać, takie niewielkie są to sadzoneczki. I jeszcze inne tego typu. Będą osłaniane na noc, oczywiście, bo noce poniżej 10 stopni. I tak ma być jeszcze, przynajmniej tydzień, przynajmniej. A że już jest koniec maja, to wiecie, na co mi tu czekać? Niech już coś tam się ukorzenia. Przemarznąć nie przemarznie. Dobra, to co? Lećmy po kolei. Otome. Zaledwie takie korzonki ma, niewielkie. Podróbcia pomaga. Dobra. Rośnij zdrowo, maleństwo ty nasze. A obok ogórecznik. A to jest ten posadzony już jakiś czas temu. I kwitnie.
kwitnący ogórecznik lekarski. Piękny, piękny kolorek. Mam też na biało kwitnący maleńkie sieweczki. Kacho. Spójrzmy, tak wygląda po mszycy. Poodrywane listki właściwe, jeden i liścienie. Coś z tego zawsze wyrośnie. Jeżeli nie zostanie pożarte lub przez jakąś chorobę zaatakowane, to będzie nawet z takich lichutkich owoc. Wiadomo, że bardziej pożądane są takie na przykład i jeszcze okazalsze. Ale cieszmy się, co tam mamy. A teraz taki nędzny odmiana Złotaja korona, czyli żółty kolor skóry, owalny kształt, czerwony miąższ, bardzo podobny do odmiany Yellow Wonder, która zdaje się, że nie wykiełkowała mi. Więc takie bidy wysadzam też dlatego, raz, że małe owoce wydają, dwa właśnie, że są w takiej kondycji, że albo padną, to wtedy w to miejsce posadzę inne sadzonki, no albo przetrwają. A te inne sadzonki posadzę w innym miejscu. Tu suszą się etykiety. 80 sztuk jest gdzieś w tej skrzyneczce. A tu mam jeszcze, zerknijcie, kto jest zainteresowany. To są odmiany, które mi wykiełkowały, ale mają wygląd taki, jak widzieliście Państwo. Spisywane 19 maja. Od tej pory się nic nie zmieniło. Ale pojedyncze sztuki zostały wyrzucone, które padły. Ale to są nieliczne już. Tu jest data siewu podkreślona. Ilość odmian, które w danej palecie wykiełkowało. To są ostatnie, najpóźniejsze dosiewy, 8 i 9. A tu melony. Tak, ABC to pokazałam. To też tak jest. A teraz Asahi Miyako. Tą mniejszą wezmę. O, nie widać prawie jej tu wśród tego zielska kiełkującego. Ale spójrzcie jeszcze. 3 liście nie ma. Czasem w tym sezonie tak mi się zdarzało. W sumie może z 8 sadzonek miałam o takim wyglądzie, z 3 liścieniami. Z 4 nie zdarzyło mi się. I kolejna odmiana o niewielkich owocach. Tigry Mini. I tu wezmę tą mniejszą sztukę. Opa, dobra nasza. O niewielkich owocach, czyli takich mniej więcej 1,5 kg. I kolejny nowy marker olejowy na ten sezon, mimo że narzekam, że trudno jest usunąć, ale już mam przecież że sposób, to wolę zdecydowanie używać go, bo naprawdę trzyma się. Nie takie jak tak zwane permanentne i tak zwane wodoodporne i na słońce odporne, bo guzik to prawda, absolutnie pisać sobie mogą, ale wcale nie są odporne tamte markery na warunki atmosferyczne. Dobra. A ja nie mam czasu, by poprawiać napisy.
Ale jest Yellow Wonder, hura. Niestety jedna tylko sadzonka. Ale ją wysadzę, ponieważ ma niewielkie owoce. Oto Yellow Wonder, bardzo podobny z opisu do złotej korony. Na pewno nie jest to tym samym, te dwie odmiany. Jak będą owoce, jak będzie dane, to porównam. Czekajcie, złota korona tam rośnie, to może dam do drugiego rzędu w bliskim sąsiedztwie, a może jeszcze dalej, żeby się za bardzo nie pomyliły. Tu jest już obornik koński na dnie dołka wsypany i dookoła kompost. A zielsko się później pousuwa. Dobra. Okej. Pędy będą poprowadzane, będą się przewieszały przez te deseczki. Może co drugą sadzonkę, zależnie od siły wzrostu. Ale to nie będzie wielka siła wzrostu tych odmian. Tak jak i owoce mają nieduże, tak wzrost pędów jest niewielki. Porównując odmiany te o dużych owocach. Jest tu jeszcze taka przepyszna odmiana o nazwie Sugar Eloy. Tylko mam dwie sadzonki. Owalny kształt. Ciemnozielona skóra. Cieniutka skóra, prawie nieistniejąca. A to, co jest przy styczności miąższu ze skórą, również jest słodziutkie. I tak mam dwie. Rozdzielę je za chwileczkę. Mega słodki, pyszny. To natomiast jest sadzonka też o nazwie Sugar Eloy. Pisane przez jedno L, tylko w tej chwili nie pamiętam, które jest pisane tak przez jedno L. Oj, czekajcie, zabiorę to. Ta, którą trzymam, o owalnym kształcie, przez jedno L. Może to ma znaczenie, może nie wiem. Może nie, tego nie wiem. I ta właśnie druga o okrągłym owocu tam na brzegu została posadzona. A tą dam tu nieopodal, w kolejnym rzędzie. Tylko rozdzielę. No i to na tyle mojej relacji. Tak będę dalej postępować, aż wysadzę, ile mi się uda.